Uwaga! Ten materiał przeznaczony jest dla widzów dorosłych, ponieważ treści w nim zawarte mogą wywołać strach, podwyższone tętno lub obrzydzenie. Jeśli wystarczająco Cię zachęciłem, to oglądaj dalej. Cześć, witaj na kanale Freak Toys. Mówią, że niektórych lalek lepiej nie wyjmować z pudełka. Dziś jednak złamiemy tą zasadę. Jak co roku w tą halloweenową noc przyjrzymy się bliżej figurce, która potrafi przyprawić od dreszcze. Oto Annabelle od NECA, a właściwie jej mroczne odbicie. Bootleg z czeluści AliExpress. Zapraszam na recenzję. Po raz kolejny zdecydowałem się na zakup figurki na AliExpress. Jestem bardzo ciekawy, co nas tutaj dzisiaj zaskoczy. Zacznijmy więc od opakowania, gdzie na środku znalazł się kadr z filmu Annabelle wraca do domu. Natomiast na bokach tego opakowania widzimy już zbliżenie na głowę lalki oraz logo producenta, czyli firmę NECA. Oczywiście jeżeli mowa tutaj o oryginale. Z drugiej strony jest dokładnie to samo, natomiast na odwrocie tego opakowania znajdziemy bardzo niewyraźne zdjęcia prezentujące nam tą figurkę i podejrzewam, że jest to wina właśnie tego bootlega, ponieważ w oryginale na pewno były wyraźniejsze. Pod nimi znalazł się też krótki opis filmu oraz lista tego, co znajdziemy w środku. Kolekcjonerzy figurek od NECI na pewno wiedzą, że te opakowania się otwierają i zawsze po lewej stronie jest zdjęcie, tak jak w tym przypadku, natomiast z prawej strony widzimy całą zawartość środka. I tutaj też na środku widać, że z tym pudełkiem jest coś nie tak. I to tyle, co musimy tutaj wiedzieć, a więc teraz je otwórzmy i sprawdźmy, jak ta figurka prezentuje się bez tego opakowania. Figurka Annabelle została wykonana tak, aby pod względem wielkości pasowała do figurek 7-calowych. Niestety nie mogę zmierzyć jej dokładnej wielkości w pozycji stojącej, bo ma bardzo luźne stawy biodrowe. Dlatego musisz wierzyć mi na słowo, że figurka mierzy około 12 cm. Dla porównania natomiast przygotowałem już dwie inne figurki, tym razem oryginalne wydania od NECI. Pierwszą z nich jest Sam z filmu Upiorna noc Halloween, natomiast drugą figurką będzie laleczka Chucky. Jak widzimy, figurka Annabelle jest tutaj tą najbardziej filigranową figurką, ale jak najbardziej tutaj pasuje. A tak oto Annabelle prezentuje się pośród pełnoskalowych figurek 7-calowych i chyba najbardziej klasycznych morderców z horrorów. Jest to oczywiście Jason Voorhees z Piątku 13 oraz Michael Myers z Halloween. W tym miejscu widać, że figurka Annabelle do dużych nie należy. No i na koniec dorzucam jeszcze jedno porównanie z dwoma innymi bootlegami, na które się zdecydowałem jakiś czas temu. Jest to Leatherface z filmu Teksańska masakra piłą mechaniczną oraz John Rambo. Oczywiście nie popieram podrabiania figurek ani ich zakupów, ale jak sam widzisz, czasami mogą nam zastąpić figurki, których już niestety nie da się kupić, albo ich cena jest zwyczajnie zawyżona. Także decyzja zawsze należy do Ciebie. W zestawie z figurką Annabelle dostajemy kilka bardzo ważnych dla niej akcesoriów, którymi są dwie dodatkowe wymienne głowy, z czego pomiędzy pierwszą podstawową głową, a tą drugą nie ma znaczącej różnicy, ale ta druga jakoś bardziej przypadła mi do gustu. Nawet pomimo niezbyt precyzyjnego malowania, po prostu rzeźba bardziej mi odpowiada. Trzecia głowa natomiast jest bardzo zbliżona do tej drugiej, ale tutaj wzrok lalki skierowany jest już w lewą stronę, a więc wybór głowy będzie tutaj zależał od ustawienia tej figurki na półce. Poza głowami znalazła się też tutaj szklana witryna składająca się z dwóch części, które trzeba ze sobą połączyć, czyli na drewniany podest nakładamy górną część. Witryna jest oczywiście otwierana, dzięki czemu możemy wsadzić do środka kolejne akcesorium, jakim jest drewniane krzesło, na którego oparciu nie zabrakło też złotych elementów. I to krzesło jak najbardziej pasuje też do innych figurek 7-calowych. Kolejnym elementem jest naklejka na drzwiczki witryny z napisem ostrzeżenie, zdecydowanie nie otwierać, którą trzeba samodzielnie nakleić. Na wysokości rączki umieszczona jest też inna naklejka z wizerunkiem demona, ale ta jest już naklejona. Ostatnim elementem jest mała notka wykonana na kartoniku z napisem Miss Me. Mały element, ale jak najbardziej cieszy. I to tyle, albo aż tyle, bo mało która figurka w zestawie ma taki duży element, jakim jest witryna oraz krzesło. Przyjrzyjmy się teraz samej figurce. Głowa Annabelle dosyć wiernie została odwzorowana.
ponieważ znajdziemy tutaj długie, jasne włosy spięte czerwonymi kokardkami w 2 warkocze. Na twarzy główne skrzypce grają duże niebieskie oczy oraz szeroki uśmiech. Samo malowanie wypada tutaj dosyć przeciętnie i mało precyzyjnie. Lalka, tak jak w filmie, ubrana została w białą, długą suknię przepasaną czerwoną wstęgą z kwiatem. Góra sukni jest cała plastikowa, natomiast dół jest materiałowy. Na wysokości klatki piersiowej znajdziemy też czerwoną wstawkę, natomiast na ramionach pękate rękawy, które zwężają się ku dołowi. Co ciekawe, na dole materiałowej sukni wszyty został drucik, dzięki któremu możemy ją zwężać i układać na wiele sposobów. Na małych stópkach Annabelle ubrane ma białe buciki, ale jej nogi są na tyle luźne, że niestety nie da jej się ustawić w pozycji stojącej. Z tyłu za dużo się nie zmienia, a jedynym elementem, na który warto zwrócić uwagę, to rozcięcie sukienki na plecach. Ogólny wygląd oceniam nawet dobrze, ale mimo wszystko z bliska widać te niedociągnięcia. No to sprawdźmy jeszcze, jak wygląda pozowalność tej figurki, a więc głowa znajduje się na stawie kulkowym, dzięki czemu możemy obracać głowę na boki, pochylać delikatnie w dół oraz unosić do góry. Szyja również posiada taki staw, a więc tak naprawdę mamy tutaj niezły zakres ruchu. Ramiona możemy obrócić o 360 stopni, unosić od i do ciała. Poza tym możemy zginać w bicepsie i tylko jest to pojedynczy staw, dzięki któremu możemy też obracać ramieniem dookoła. No i oczywiście ruchome nadgarstki, które również możemy obrócić, a także pochylić w dół i odchylić do tyłu. Talia jest ruchoma i możemy obracać ją na boki. Jeżeli chodzi o nogi, muszę unieść tutaj tą suknię. I jak sam widzisz, te nogi są bardzo luźne. Ale mimo wszystko możemy unosić je do góry, w tył, na boki, a więc Annabelle może zrobić praktycznie cały szpagat. No i poza tym możemy obracać w udzie na boki, zginać w kolanie, gdzie znajduje się tylko pojedynczy staw, ale dzięki niemu też możemy obracać tymi nogami dookoła. No i oczywiście ruchome stopy. Góra, dół, a także na boki. A więc, jak sam widzisz, ta pozowalność jest dosyć spora, jak na figurkę, która będzie siedziała na krześle. Podsumowując, na zakup tej figurki na AliExpress zdecydowałem się nie przez to, że Annabelle jest moją ulubioną postacią z horrorów, ale po prostu chciałem mieć ją w swojej kolekcji i to w niedużej cenie. I to, czego od niej oczekiwałem, zostało tutaj spełnione. Mimo wszystko trzeba wystawić ocenę, a więc dam tej figurce 7 na 10. Po odjęciu punktu za podróbkę oczywiście. Największym plusem są tutaj akcesoria, natomiast wygląd i duże luzy w stawach nieco negatywnie tutaj wpływają. Ale po wstawieniu Annabelle do gabloty i ustawieniu na półce te wady znikają, a figurka przyprawia o lekki dreszcz. A więc jeżeli nie chcesz dużo wydać, a zbierasz figurki z horrorów, to myślę, że i ta figurka przypadnie Ci do gustu. A tymczasem życzę Ci strasznego Halloween i mam nadzieję, że Annabelle nie wyjdzie w nocy ze swojej gabloty. Nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrybować tego kanału. Cześć!